Very happy, dear brethren, to be able to address you again this afternoon. Jestem bardzo szczęśliwy, drodzy bracia i siostry, że jeszcze raz mogę się do Was zwrócić tego popołudnia. And appreciate the prayer for the Lord's blessing. Oceniam modlitwę o boskie błogosławieństwo. Our subject this afternoon is Temat na dzisiejsze popołudnie the touch of the Master's hand. to dotknięcie ręki Mistrza. In the May 1890 Watchtower, W majowej strażnicy z 1890 roku Brother Russell makes the following announcement. brat Russell podał następujące ogłoszenie. We have something which we trust will be a pleasant surprise for you all. Mamy coś, co jak mamy nadzieję będzie miłą niespodzianką dla Was wszystkich. A volume of poems and hymns, Tomik poezji i pieśni, which we believe you will all agree, który, jak wierzymy, wszyscy zgodzicie się, will represent our glorious hopes będzie reprezentował nasze najwspanialsze nadzieje and grateful sentiments. i uczucia wdzięczności. Some have been altered in some points of theology. Niektórzy zmienili swój punkt widzenia w niektórych kwestiach teologicznych To bring them into closer union with God's Word. i zbliżyli się do bliższej jedności ze Słowem Bożym. The harmony of heart sentiment between the Lord's consecrated now Harmonia uczuć serca między poświęconymi Panu obecnie, and in the past is made very noticeable a między tymi żyjącymi wcześniej jest bardzo widoczna. by this collection of writings from many. W tym zbiorze pism od wielu, pochodzącym od wielu. We cannot hope that we have found all gems or only gems. Nie możemy mieć nadziei, że znaleźliśmy wszystkie klejnoty, albo tylko klejnoty. We know of no collection, however, Nie znamy jednak żadnego zbioru, which will compare with this one. który mógłby równać się z tym. Such a book is greatly needed by us all. Taka książka jest bardzo potrzebna nam wszystkim. We believe it will assist you to cultivate the spirit of devotion. Wierzymy, iż ona pomoże Wam rozwijać ducha poświęcenia, oddania. It will be a book of 450 pages, Będzie to książka o 450 stronach, also containing 333 hymns. zawierająca także 333 pieśni. Price 50 cents postage paid. Cena 50 centów za zaliczeniem pocztowym. Those unable to pay can have it free. Ci, którzy nie mogą zapłacić, mogą otrzymać ją bezpłatnie. A gift of Jesus' love. Jako dar miłości Jezusa. As a text I have chosen Psalm 33, 1 through 3. Jako tekst wybrałem Psalm 33, 1-3. From the New American Standard Version of 1963. Z tłumaczenia nowej amerykańskiej wersji standardowej z roku 1963. Ale brat mówi, że możemy czytać z naszej Biblii. Różnica nie będzie za duża. Weselcie się Panu sprawiedliwi, bo szczerym przystoi chwalić Pana. Wysławiajcie Pana na harfie, na lutni, na instrumencie o 10 strunach śpiewajcie Mu. Śpiewajcie Mu piosenkę nową, dobrze Mu i głośno grajcie. Let me read you the poem. Pozwólcie, że przeczytam Wam ten wiersz. Touch of the Master's hand Dotknięcie ręki Mistrza. by Myra Brooks Welch. Autorstwa Mary Brooks Welch. 'Twas battered and scarred, Była powijana i podrapana, and the auctioneer thought it scarcely worth his while a prowadzący aukcję sądził, iż nie warta jest jego zawodu, to waste much time on the old violin, aby tracił wiele czasu na stare skrzypce, chodzi o skrzypce. but he held it up with a smile. Ale on podniósł je z uśmiechem. What am I bid, good folks, he cried. Ile dajecie, dobrzy ludzie? Krzyknął. Who will start bidding for me? Kto rozpocznie dawanie, oferowanie cen? $1? Dolar? $1?
Now only two? Teraz tylko $2. $2 and who'll make it $3? $2. Kto da więcej? Kto da 3? $3 once. $3 po raz pierwszy. $3 twice. $3 po raz drugi. Going for 3. Idzie za $3. But no. Ale nie. From the room far back, a gray-haired man Z pokoju z tyłu człowiek o siwych włosach. came forward and picked up the bow. Wyszedł i wziął smyczek. Then wiping the dust from the old violin Następnie ściągając kurz ze starych skrzypiec and tightening up all of its strings, i naciągając wszystkie struny, he played a melody pure and sweet, zagrał melodię czystą i słodką. as sweet as an angel sings. Tak słodką jak śpiew aniołów. The music ceased, Muzyka ustała, and the auctioneer, with a voice that was quiet and low, a prowadzący aukcję głosem cichym i niskim said, "What am I bid for the old violin?" powiedział: ile proponujecie za te stare skrzypce? And he held it up with the bow. Podniósł je do góry razem ze smyczkiem. $1,000, who'll make it $2? $1000. Kto da 2? 2,000, and who will make it 3? 2000. Kto da 3? 3,000 once, 3000 po raz pierwszy. 3,000 twice, 3000 po raz drugi. going and gone, said he. Idzie i już poszło, sprzedany powiedział. The people cheered, but some of them cried, Ludzie cieszyli się, ale niektórzy płakali. Albo krzyczeli, przepraszam. "We do not quite understand what changed its worth." Tak, krzyczeli. Nie rozumiemy, jaka zmiana. The man replied, "The touch of the master's hand." Jaka zmiana to sprawiła? On odpowiedział: dotknięcie ręki Mistrza. And many a man with life out of tune Wielu ludzi, którzy mają życie poza nieharmonii, w niezgodzie. battered and torn with sin, Pobijane i porozdzierane przez grzech. is auctioned cheap to a thoughtless crowd, Jest sprzedawane bardzo tanio, bezmyślnemu tłumowi. much like the old violin. Tak właśnie jak te stare skrzypce. A mess of pottage, a glass of wine. Miska soszewicy, szklanka wina. A game, and he travels on. Mała gra i jedzie dalej. He's going once, he's going twice, Idzie po raz pierwszy, idzie po raz drugi. he's going and almost gone, On idzie i już prawie przeszedł. but the master comes and the foolish crowd Ale przychodzi mistrz i głupi tłum can never quite understand the worth of a soul nie może nigdy zrozumieć wartości duszy and the change that's wrought i zmiany, jaka następuje by the touch of the master's hand. przez dotknięcie ręki mistrza. At our Hackley Library at home, W bibliotece w Hadley, w naszym mieście rodzinnym, we could find no more information on this poem. nie mogliśmy znaleźć więcej informacji na temat tego wiersza. No story nor information about the author. Żadnej historii, żadnej informacji o autorze. This poem conveys a very imposing, majestic and moving message. Ten wiersz zawiera imponujące i majestatyczne przesłanie. The thought of conversion and regeneration. Myśl nawrócenia i odrodzenia. The thought of change is most impressively taught. Myśl o zmianie, która jest nam imponująco pokazana. As we solemnly ponder its message, Gdy z powagą zastanawiamy się nad jego przesłaniem, which is simple and plain. które jest proste i jasne. Jesus Christ is our master, Jezus Chrystus jest naszym mistrzem. and it is through him and by the grace of God I to przez Niego i z łaski Boga that we have received and acted upon the message of salvation. otrzymamy i korzystamy ze zbawienia, z posłania zbawienia. We are the violin. My jesteśmy tymi skrzypcami. The bow represents God's providences and leading. Smyczek to boskie opatrzność i kierownictwo. The musician who can change our music and value Muzyk, który może zmienić naszą muzykę i jej wartość. is our blessed Savior and Redeemer, Jesus Christ. To nasz święty Zbawiciel i Odkupiciel Jezus Chrystus. Like the old gentleman who came up and played for the crowd, Jak ten starszy pan, który wyszedł na scenę i zagrał dla tłumu, coaxing beautiful music out of the scratched, battered violin, wydobywając piękną muzykę z pobijanych i podrapanych skrzypiec. it takes Jesus Christ to make great changes in human lives.
Potrzeba Jezusa Chrystusa, aby dokonać wielkie zmiany w życiu ludzi. Solomon in Ecclesiastes 3:1 Salomon w Kaznodziei 3:1 mentions to everything there is a season. mówi, iż dla wszystkiego jest pora, wszystkiemu jest pora, czas. Several years ago, Kilka lat temu we drove through Yellowstone Park, jechaliśmy przez park Yellowstone, where the year before fire had scorched the forest very badly. gdzie rok wcześniej pożar bardzo zniszczył, wypalił las. It was late September, Był to koniec września and amazingly, the burned over area was turning green again. i co dziwne, spalone tereny znowu zaczęły się zielenić. Little trees and signs of life were everywhere. Wszędzie było widać małe drzewka i znaki życia. Change, Zmiana, resurrection. zmartwychwstanie. Out west, usual forests are clear cut, Na zachodzie piękne lasy są and the wyraźne. damage and the rubbish left behind is devastating. Są wycinane, a szkody, które powstają poza nimi, są widoczne. Yet, a year or two later, Jednak rok albo dwa później forest floor is showing new growth. podszycie leśne wskazuje na nowe życie, nowe wzrost, Rebirth. odrodzenie. This is very visible in Mount St. Helens. Jest to bardzo dobrze widoczne na Górze Świętej Heleny. Several years ago, Kilka lat temu, where the Mississippi had flooded the land so badly, gdy rzeka Mississippi bardzo zalała tereny, the corn crop the next year plony zbóż w następnym roku was best ever. były najlepsze w historii. Restoration. Restauracja. We contemplate the change from winter to spring in our gardens and lawns. Widzimy zmianę z zimy na wiosnę w naszych ogrodach, trawnikach. We observe the flaming beauty of color in our forests. Dostrzegamy błyszczące piękno kolorów w naszych lasach. The last time I was in Europe, Ostatnim razem, kiedy byłem w Europie, 1992 in France, 1992 we Francji, I walked with Dominic through the forest that he cares for. spacerowałem z Dominikiem przez las, którym się opiekuję. It's beautiful today, Jest dzisiaj piękny, but 75 years ago it was a wreck. ale 75 lat wcześniej był spustoszony. It was a battleground in World War I. W pierwszej wojnie światowej był to teren walk. The Maginot Line of World War II is still visible there. Wciąż widać tam linię Maginota z II wojny światowej, Also an old cement prison a także stare więzienie. in the middle of a beautiful forest. W środku pięknego lasu. Change. Zmiana. In Israel, I was there in 1970. W Izraelu, gdzie byłem w 1970, You can see all kinds of change. możecie dostrzec różne przejawy zmian. I saw a beautiful field of wheat, Widziałem piękne pole pszenicy, which my guide told me o którym mój przewodnik powiedział mi, was the first crop in that field for 1900 years. że był to pierwszy plon od 1900 lat. Change is everywhere there. Zmiany widać tam wszędzie. Can you imagine the changes coming in the Lord's earthly kingdom? Czy możemy sobie wyobrazić zmiany w nadchodzącym królestwie po Pana? Well, some are already taking place. Niektóre już z nich następują. Speaking of change, Skoro mówimy o zmianie, an ordinary bar of steel is worth about $10 zwykła sztaba żelaza warta jest około $10. when it's used to make horseshoes. It's worth about $50. Kiedy zrobimy z niej podkowy, jest warta około $50. Made into needles, $1,000. Gdy przerobimy je na igły, są warte $1000. If it's made into springs for watches, A jeżeli zrobimy z tego sprężyny do zegarków, that $10 bar of steel ta $10 sztaba żelaza czy stali becomes $1 million in value. staje się wartością $1 miliona. But what a drilling and drawing that bar had to undergo Ale ile wiercenia i rozciągania ta sztaba musiała przejść, to be worth that much. aby być wartą tak wiele. But the more it is manipulated, hammered,
Ale im więcej się przy niej pracuje, bije młotkiem, beaten, pounded, polished, poleruje, stuka, greater the value, don't you see? tym większa staje się jej wartość. And thinking of this Myśląc o tym, can help us to be still and more long-suffering myślenie o tym może nam pomóc być bardziej cierpliwymi in our difficulties. w naszych trudnościach. Those who suffer most Ci, którzy najwięcej cierpią, can be capable of yielding most. mogą najwięcej wydawać owoców. And it is generally through pain that God gets the most out of us. A zwykle to właśnie przez ból Bóg najwięcej z nas wydobywa. Namely for His glory and the blessing of others. Głównie dla Jego chwały i dla błogosławienia innych. In a way, life is very mysterious. Z pewnego punktu widzenia życie jest bardzo tajemnicze. And we could not explain it unless Nie moglibyśmy jego wyjaśnić, gdyby nie, we believe that God is preparing us for scenes and ministries gdybyśmy nie wierzyli, iż Bóg przygotowuje nas do działania, do służby, that lie well beyond the veil of sense in our world today. które są poza zasięgiem zrozumienia dzisiejszego świata. Highly tempered characters will indeed be required for the special services of the future. Dla szczególnych usług w przyszłości będą potrzebne wysoce obrobione charaktery. So it is the turning lathe that has the sharpest knives. Właśnie, chodzi o takie urządzenie, które kręci. Szlifierka może być. Szlifierka, ta szlifierka, która ma najostrzejsze noże, That produces the finest and most beautiful product. ona właśnie produkuje najpiękniejsze produkty. In band instrument manufacturing, W przemyśle produkcji sprzętów muzycznych, instrumentów, it is the very old employees who are the most valued. to właśnie ci najstarsi pracownicy są najbardziej wartościowi. Because all of those instruments are mostly handmade. Ponieważ wszystkie te instrumenty są zwykle robione ręcznie. And it requires many years of training. A to wymaga wielu lat ćwiczenia, How szkolenia. many years of practice did it take the old gray-haired man of our poem? Ile lat ćwiczenia potrzeba było temu starszemu panu z naszego wiersza, Before he could produce that kind of music. zanim mógł wydobyć taką piękną muzykę. And since that violin was old and dusty, A ponieważ te skrzypce były stare i zakurzone, probably had not been played in years, prawdopodobnie nie grano na nich od lat. it took very much skill on the part of the old man Potrzebne było z jego strony bardzo wiele zręczności, wprawy, to produce that kind of music, aby wytworzyć tę właśnie muzykę. because to stay in good condition, A ponieważ aby utrzymać się w dobrym stanie, to bring out the resonance and fine tone, aby wydobyć rezonans, piękne tony, all musical instruments, wszystkie instrumenty muzyczne, wind and string, dęte i strunowe, smyczkowe, brass or percussion, strunowe, z miedzi i perkusyjne, they must be played often. muszą być często używane, grać na nich trzeba. Especially is this true of a piano, Szczególnie dotyczy to pianina, an accordion, akordeonu and a pipe organ. i organów rurowych. I was in the music business for 20 years. Ja 20 lat spędziłem w interesie w przemyśle muzycznym. The violin is a very difficult instrument to play. Skrzypce to bardzo trudny instrument do grania. I know because I suffered along with my father and younger brother Nie wiem o tym, ponieważ cierpiałem razem z ojcem i młodszym bratem. in those first years when those two were taking violin lessons. Razem z tymi dwoma w pierwszych latach, kiedy brali lekcje muzyczne. I found out that the violin can be the source Stwierdziłem, że skrzypce mogą być źródłem of some very frightful and hideous and annoying sounds in the hands of a beginner. strasznych, okropnych dźwięków w rękach początkującego. Well, thinking on this can help quiet us. From a concert orchestra Z koncertu orkiestrowego can be derived the greatest harmony and expression possible in music.
można wydobyć największą harmonię i wyrażenie możliwe w muzyce. Many realize too that the pipe organ, Wielu rozumie także, iż organy rurowe, if it's played by an expert musician, jeżeli gra na nich zręczny, wprawny muzyk, is capable of producing the most wonderful music of all. mogą stworzyć najwspanialszą muzykę ze wszystkich rodzajów. And I have appreciated the organ playing here at this convention. Ja doceniam organy, które grają na tej konwencji. Bardzo pięknie grają. Now if you could go into room behind the organ, Gdybyśmy mogli pójść do pokoju za organami, poza nimi, which I have done, co ja czyniłem, you will find all of the instruments and many more that I have named, znajdziecie różne instrumenty, wiele więcej niż te, które wymieniłem. all there in that room. Wszystkie one są tam słyszalne w tym pokoju. They are automatically connected with pedals, Są one automatycznie połączone z pedałami, manuals and keyboards, z różnymi ręcznie pociąganymi rzeczami, governed by klawiaturą, governed by stops and keys and pedals. kierowane przez różnego rodzaju przyciski i pedały. But the violin is a universal favorite. Ale skrzypce są powszechnym ulubionym instrumentem. The foundation of the orchestra. Podstawą orkiestry. In sweetness of tone and brilliance, Jeśli chodzi o słodkość tonu, in range and power of expression, w zasięgu i mocy wyrazu, sile wyrazu, the violin yields to no other instrument. skrzypce nie ustępują żadnemu innemu instrumentowi. Our dear brother Julius Nielsen of Denmark Nasz drogi brat Juliusz Nielsen z Danii was a professional violinist. był zawodowym skrzypkiem. He played beautifully. On grał pięknie. He played for us a couple weeks ago. Grał dla nas kilka tygodni temu. Also our dear brother Obajtek. Także nasz drogi brat Obajtek. He plays lead violin for their Bible class meetings. Gra na skrzypcach, prowadząc śpiewy w czasie zebrań. And what a help these musicians provide for the singing. Jaką pomoc dają ci muzycy w czasie śpiewu? The violin has 4 strings. Skrzypce mają 4 struny. As the violin, so too the Bible is difficult to master in many respects. Tak jak skrzypce, również i Biblia jest trudna do opanowania pod wieloma względami. It takes a great deal of study. Potrzeba bardzo znacznego badania, studiowania. Because we are leaky vessels. Ponieważ jesteśmy naczyniami przeciekającymi. We could compare the 4 strings that each of the branches of the violin family has. Moglibyśmy porównać 4 struny, jakie każde skrzypce w każdej rodzinie skrzypiec mają, with the 4 attributes of God. z 4 przymiotami Boga. To efficiently use those 4 strings, aby efektywnie używać tych 4 strun, takes a great deal of practice and application. potrzeba dużo praktyki i oddania. The same with the 4 attributes of God. To samo dotyczy 4 przymiotów Boga. For example, Dla przykładu, we read Jesus' statement, love your enemies. czytamy stwierdzenie Jezusa: miłujcie swoich nieprzyjaciół. It takes 2 seconds to say that. Potrzeba tylko 2 sekund, żeby to wypowiedzieć. Actually, to learn to do it takes years of practice. Ale nauczyć się to czynić wymaga lat praktyki. 2 strings can be played at one time on the violin. Na skrzypcach można jednocześnie grać na 2 strunach. And there are many ways that an expert musician can use this. Jest wiele sposobów, na jakie ekspert muzyk może to czynić, używać takiego grania. Well, the same can be done with the Bible. To samo można czynić z Biblią. We can show and speak of 2 Bible subjects at one time harmoniously. My harmonijnie możemy mówić i rozważać 2 biblijne tematy. By handling the subjects smoothly and orderly. Przez rozważanie tego tematu w sposób bez zgrzytów, tak dosłownie, bez zgrzytów i uporządkowany. If one would play on one string only all the time, gdyby ktoś grał tylko cały czas na jednej strunie, wouldn't be much melody. nie byłoby dużo melodii z tego. And some have only one view on the Bible.
Niektórzy mają tylko jeden pogląd na Biblię. Stressing eternal torment as God's justice, Podkreślając wieczne męki jako boską sprawiedliwość. forgetting to play on the other string. Zapominając, aby grać na innych strunach. God's love and wisdom and power, Boskiej miłości, mądrości i mocy, which is always used for good. która zawsze używana jest dla dobra. In August of 1927, W sierpniu 1927 I was 16 years old, miałem wtedy 16 lat. and one of 10 who took a 4-day canoe trip down the Muskegon River. Jednym z 4, którzy udali się na wycieczkę taką małą łódką rzeką Muskegon. We were 8 Boy Scouts and 2 grown men. Było tam 8 harcerzy, chłopców i 2 dorosłych opiekunów. Now one of those men Jeden z tych opiekunów was a master musician był mistrzem muzyki, tytuł taki, who played for our tabernacle in Chicago który grał dla naszego zboru w Chicago. and was a nationally known organist and pianist. Był znany w całym kraju organistą i pianistą. The second afternoon of our trip, Drugiego popołudnia naszej wycieczki we took a truck ride into Nowego, Michigan, pojechaliśmy ciężarówką do Newego, miejscowości, to get a hot meal because we were already tired of our own cooking. żeby zjeść gorący posiłek, ponieważ znudziło im się już własne gotowanie. Now in that dingy old restaurant, W tej obskurnej, starej restauracji, which was the only one in town, jedynej w mieście, we noticed an old beat-up, battered, rickety piano. zauważyliśmy stare, porozbijane, trzeszczące pianino. And while we waited for supper, Gdy czekaliśmy na kolację, our musician sat down to play. nasz muzyk siadł, aby zagrać. He tried out the old piano. Wypróbował to stare pianino. Oh, it had some missing notes. Brakowało mu niektórych tonów. It was terribly out of tune, Było całkowicie rozstrojone. but a real musician was playing. Ale grał prawdziwy muzyk. And he got some real music out of it. I on wydobył z niego prawdziwą muzykę. Well, he made the old piano ring with harmony and melody. On sprawił, iż to stare pianino dźwięczało harmonią i melodią. And being summertime, the doors of the restaurant were open. A ponieważ było to lato, drzwi były szeroko otwarte w restauracji. And the townspeople crowded into that restaurant. Ludzie z miasta stłoczyli się wokół tej restauracji. And they recognized who we were. Rozpoznali, kim byliśmy. The radio singers from Chicago. Śpiewakami radiowymi z Chicago. Well, our supper was delayed Nasza kolacja opóźniła się because of the music. z powodu muzyki. But he got some real music out of that old piano. Ale on wygrał na tym starym pianinie dobrą muzykę. It was scarred, it was dusty like the old violin, Było podrapane, zakurzone jak te stare skrzypce. but a real master was playing. Ale grał prawdziwy mistrz. Now after the 10 of us had a good meal, Gdy już my wszyscy, nasz 10 zjadło dobry posiłek, the owner told us the meal was free. właściciel powiedział, że posiłek jest darmowy, na koszt firmy. And I will never forget that evening. Nigdy nie zapomnę tego wieczoru. Well, it seems God uses many times for His glory Wydaje się, że Bóg wielokrotnie używa dla swojej chwały people and things that are broken too. ludzi i rzeczy, którzy także są złamani. The sacrifices He accepts are broken and contrite hearts. Ofiary, które On przyjmuje, to złamane i skruszone serce. It was the breaking down of Jacob's natural strength at Peniel To złamanie naturalnej siły fizycznej Jakuba w Pinało, that got him where God could clothe him with spiritual power. sprawiło, że Bóg mógł oblec go mocą duchową. It was the breaking of the surface of the rock at Horeb To dopiero złamanie, przerwanie powierzchni skały na Horebie that let out the cool waters to the thirsty people. pozwoliło wyniknąć chłodnym wodą dla spragnionych ludzi. It was when the 300 elect soldiers under Gideon To dopiero wtedy, gdy 300 żołnierzy Gedeona broke their pitchers, a type of breaking themselves, stłukło swoje dzbany, to jest typem stłuczenia samych siebie. that the hidden light shone forth Dopiero wtedy ukryte światło zaświeciło. to the consternation and scattering of their adversaries.
wprowadzając zamieszanie i strach wśród przeciwników. It was when the poor widow broke the seal of the little pot of oil. To dopiero wtedy, gdy biedna wdowa zerwała pieczęć na małym naczyniu z oliwą And poured it forth. i wylała je. That God multiplied it to pay her debts and supply her means of support. Bóg rozmnożył je i umożliwił spłacenie długów, które zaciągnęła. It was when Esther risked her life Dopiero wtedy, gdy Estera zaryzykowała swoje życie and broke through the rigid laws of a heathen court i złamała sztywne zasady pogańskiego dworu, that she obtained favor to rescue her people from certain death. dopiero wtedy uzyskała łaskę uratowania swego ludu od pewnej śmierci. It was when Jesus took the 5 loaves and prayed over them, To wtedy, kiedy Jezus wziął 5 chlebów i pomodlił się nad nimi, breaking them, łamiąc that the bread was multiplied in the very act of breaking, je, to wtedy w tym akcie łamania chleb rozmnożył się, sufficient to feed 5,000. wystarczając dla nakarmienia 5,000. It was when Mary broke her beautiful alabaster box, To wtedy, kiedy Maria stłukła swoją piękną maść alabastrową, rendering it useless, co sprawiło, iż naczynie stało się bezużyteczne i maść też, that the pent-up perfume filled the house. że zamknięte w butelce perfumy napełniły dom. It was when our Lord Jesus allowed His precious body To wtedy, kiedy nasz Pan Jezus pozwolił, aby Jego cenne ciało to be broken by thorns and nails and spear, zostało zerwane przez ciernie i gwoździe. that His inner life was poured out for us Dopiero wtedy Jego wewnętrzne życie wylało się za nas, like a crystal ocean niczym krystaliczny ocean, for thirsty sinners to drink and live. dla spragnionych grzeszników, aby mogli pić i żyć. It is when a grain of corn is broken down in the earth by its death To wtedy, kiedy ziarnko pszenicy jest złamane w śmierci, w ziemi. that its inner heart spreads forth and bears hundreds of other grains. To wtedy jego wewnętrzne serce kiełkuje i daje wzrost setkom innych ziaren. And thus it is in all vegetation and all spiritual life. Tak jest w całej roślinności i w całym życiu duchowym. God needs and uses broken things, Bóg potrzebuje i używa złamanych rzeczy. things appearing of little value, Rzeczy, które wydają się być małej wartości. those who are broken in wealth and in self-will, Ci, którzy są złamani w bogactwie i w samowoli. broken in their ambitions and worldly selfish ideals, Złamani w swojej ambicji i poglądach światowych. broken in their affections and health, Złamani w swoich uczuciach i zdrowiu. those who are despised and seem utterly forlorn and helpless. Ci, którzy są zgardzeni i wydają się całkowicie opuszczeni, bezradni. These the Holy Spirit uses for God's glory and honor. Tych Duch Święty używa dla boskiej chwały i czci. In Lamentations 3:45, Isaiah writes, W Stredach Jeremiaszowych 3, Thou hast made us 45 Izajasz pisze: Thou hast made us as the offscouring and refuse in the midst of the people. Uczyniłeś nas pośmiewiskiem i śmieciami przed ludźmi. Paul writes in 1 Corinthians 4:13, Paweł pisze w 1 Koryntiów 4:13: We are made as the filth of the world, Staliśmy się śmieciami świata. and are the offscouring of all things unto this day. Jesteśmy omiecinami we wszystkich rzeczach aż do dnia tego. And in 1 Corinthians 1:25 and 27, 1 Koryntiów 1:25 i 27. because the foolishness of God is wiser than men, Ponieważ głupstwo Boże jest mądrzejsze niż ludzie, and the weakness of God is stronger than men, a słabość Boża jest silniejsza niż ludzie. God hath chosen the foolish things of this world Bóg wybrał głupie rzeczy tego świata, to confound the wise, aby wprowadzić zamieszanie mądrych. and God hath chosen the weak things of this world I Bóg wybrał słabe rzeczy tego świata, to confound things which are mighty. aby wprowadzić zamieszanie rzeczy, które są potężne, silne. There is a vast difference between happiness and blessedness, as we all know. Jest wielka różnica między szczęściem a stanem otrzymywania błogosławieństw, jak wiemy.
Paul had imprisonments and pain, Paweł miał więzienie i bóle. sacrifice and suffering up to the very limit. Ofiarowanie i cierpienie aż do granic. But in the midst of it all, Ale pośród tego wszystkiego, while not too happy, he was blessed. chociaż nie był zbyt szczęśliwy, był błogosławiony. All the beatitudes came into his heart. Wszystkie błogosławieństwa przychodziły do jego serca. In the midst of all those conditions. We wszystkich tych warunkach. Let me tell you a story of Paganini, the great violin virtuoso. Pozwólcie, że opowiem wam pewną historię o Paganinim, wielkim wirtuozie skrzypiec. Paganini came out before his audience one time. Pewnego razu wystąpił on przed swoją publicznością. And he made a horrible discovery. I dokonał strasznego odkrycia. Just as they ended the applause, he found that there was something wrong with his violin. Akurat wtedy, kiedy skończyły się brawa, on stwierdził, że coś jest nie w porządku z jego skrzypcami. He looked at it for a second and then saw it was not his famous, valuable one at all. Spojrzał na nie przez chwilę i zobaczył, iż nie są to jego ulubione skrzypce. He felt paralyzed for a moment. Przez chwilę był sparaliżowany. And then he turned to his audience and told them A następnie zwrócił się do publiczności i powiedział, that there had been some mistake. He did not have his own violin. że nastąpiła jakaś pomyłka, że on nie ma swoich skrzypiec. He stepped back of the curtain, Zszedł ze sceny, poza kurtynem, thinking that his violin was still there where he had left it. myśląc, iż jego skrzypce są wciąż tam, gdzie je zostawił. But he discovered that someone had stolen his Ale odkrył, iż ktoś ukradł je and left the old second-hand one in its place. i pozostawił te stare, używane skrzypce na ich miejscu. Well, he remained back of the curtain for a moment. Przez chwilę pozostał za kurtyną, And then he bravely came out before his audience and he said, a następnie odważnie stanął przed publicznością i powiedział: Ladies and gentlemen, I will show you now Panie i panowie, teraz pokażę wam that music is not so much in the instrument, but in the soul. że muzyka nie tyle jest w instrumencie, co w duszy. And he proceeded to play like he had never played before. I zaczął grać tak jak nigdy przedtem. And out of that old second-hand violin, I z tych starych, używanych skrzypiec the music poured forth rozlała się muzyka, until the audience was enraptured with enthusiasm. aż publiczność została podniesiona do stanu entuzjazmu. And the applause almost lifted the ceiling of that auditorium. A brawa niemal podniosły sufit tego pomieszczenia. Paganini had revealed to them Paganini pokazał im, that the music was not in the instrument, iż muzyka nie była w instrumencie, but in his own soul. ale w jego własnej duszy. The lesson? Lekcja? Our mission is to walk out on the stage of life Naszą misją jest stanąć na scenie życia and to reveal to all that the music is not in conditions. i pokazać wszystkim, iż muzyka nie jest, że muzyka nie jest w warunkach. Zobaczymy dalej. Not in the things of this world, Że muzyka nie tkwi w warunkach, nie w rzeczach tego świata, but the music of life is in our own soul. ale że muzyka życia tkwi w naszej duszy. So that we can all hear, see and know Tak więc my wszyscy możemy widzieć i wiedzieć about the beauty of God's plan o pięknie boskiego planu, shown through us pokazywanego przez nas, because we have peace in our hearts. ponieważ my mamy pokój w naszym sercu. Someone recently writing about the dismantling of old ships Ktoś niedawno piszący o rozbieraniu starych statków said that it was not age alone which improves the quality of the wood of an old ship, powiedział, że to nie tylko wiek poprawia jakość drewna statku starego, but the straining and the wrenching of the vessel by the sea, ale także naciąganie i wykręcanie drewna przez morze, and the chemical action of the bilge water, a także reakcja chemiczna wody, która się pod podkładem zbiera, and the many kinds of cargo. a także różnego rodzaju ładunki. Some planks and veneers made out of an old oak beam Niektóre deski robione
z drewna dębowego, which were part of an 80-year-old ship, które były częścią statku liczącego sobie 80 lat, were fashioned into very valuable furniture. zostały przerobione na bardzo cenne meble. Equally striking were some beams of mahogany, Podobnie zadziwiającym były pewne belki mahonu, taken from a ship which had sailed the seas for 60 years. wzięte ze statku, który pływał przez 60 lat po morzach. The years in the traffic had deepened the color of the grain. Lata oraz ruch pogłębiły kolor tego drewna, Till it was as superb as the chromatic intensity of an antique Chinese vase. aż w końcu stało się ono takie jak chromatyczna intensywność antycznej chińskiej It too wazy. was made into furniture Ono także, to drewno zostało przerobione na meble and has a place of honor in a wealthy home in New York. i zajmuje zaszczytne miejsce w zamożnym domu w Nowym Jorku. So also there is a vast difference Jest także ogromna różnica between the quality and character of people między jakością i charakterem ludzi, who live a careless and self-indulgent and useless life, którzy przeżywają życie bezmyślnie, w zadowalaniu samego siebie, and those who have sailed the seas a tymi, którzy pływali po oceanach, po morzach and carried many cargoes as God's children, i jako dzieci Boże wozili różne ładunki, as helpers of their fellow men. jako pomocnicy swoich współbraci. Not only the wrenching and straining of life, Nie tylko wykręcania i naciągania życia, but also something of the sweetness of the cargoes carried. ale także coś ze słodkości przewożonych ładunków. Get into the fiber of the characters of faithful, loyal Christians. Przechodzi do tkanki charakterów wiernych chrześcijan. They are made gentle and sweet by age and experience. Stają się łagodnymi i słodkimi przez wiek doświadczenia. And no doubt this was true of that old violin. To niewątpliwie to samo było prawdziwe wobec tych starych skrzypiec, Mellowed into sweet, soft, rich resonance, które przeszły w słodki, bogaty rezonans. despite all those scratches and mars. Pomimo tych wszystkich zadrapań i szkód. The stones from the wall said, Kamienie ze ściany powiedziały: "We come from the mountains far away, from the sides of craggy hills. pochodzimy z dalekich gór, ze skalistych wzgórz. Fire and water have worked on us for ages, Od wieków działały na nas ogień i woda, but made us only crags. ale uczyniły nas tylko skałami. Human hands, however, Ludzkie ręce jednak have made us into a dwelling place uczyniły z nas miejsce do mieszkania, where the children of your race were born, gdzie dzieci waszego rodzaju urodziły się, rejoiced and find rest and shelter, radowały się, odpoczywały i znajdowały schronienie, where they learned the lessons sent there gdzie uczyły się lekcji by your Maker and ours. wysłanych tam przez waszego Stwórcę i naszego. But we have passed through much to fit us for all of this. Ale my przeszliśmy przez zbyt wiele, aby nas do tego przygotować. Gunpowder has rent our very heart. Proch strzelecki rozdzierał nasze serce. Pickaxes have cleaved and broken us. Siekiery rozstłupywały. At first without design or meaning. At first without design or meaning. Początkowo bez żadnego wzoru, który miałby z tego powstać. As we lay misshapen stones in the quarry, Gdy leżeliśmy jako bezkształtne kamienie w kamieniołomie. but gradually we were cut into blocks. Ale stopniowo pocięto nas w bloczki. And some of us were chiseled with fine instruments to a finer shape. Niektóre z nas zostały obrobione przez dokładne instrumenty na lepszy kształt. But we are complete now. Teraz jesteśmy zupełne. We are in our place in a honorable service. Zajmujemy swoje miejsce w zaszczytnej służbie. But you are designed for a higher and better position. Lecz wy jesteście przeznaczeni do większych stanowisk. You will have your place too.
także będziecie mieli swoje miejsce. Placed there by hands not human. Miejsce przygotowane nie przez ludzi. Stones in the beautiful building of God's kingdom. Jako kamienie w pięknym boskim królestwie. It is in the still air the music lies unheard. To w cichym powietrzu muzyka brzmi nie ma. In the rough marble beauty hides unseen. W szorstkim marmurze piękno niewidzialne leży. So to make the music and the beauty, aby stworzyć muzykę i piękno, needs the master's touch. potrzeba dotyku mistrza. Sculptor's chisel key. To co rzeźbiarz używa, ale zapomniałem słowa. To rylca, o właśnie. Rylca rzeźbiarza. What I do, thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. To, co ja robię teraz, ty nie wiesz, ale dowiesz się później. John 13:7. Jan 13:7. Here and now we only have a partial view of God's dealings with us. Od czasu do czasu mamy tylko częściowy widok na to, co Bóg czyni z nami. His half-completed plan. Na Jego w połowie skończony plan. But all will stand out in fair and graceful proportions. Ale wszystko okaże się w pięknych i dokładnych proporcjach. In the great temple of eternity. W wielkiej świątyni wieczności. We go to the reign of Israel's great king, King Solomon. Udajemy się do panowania wielkiego króla Izraela Salomona. We go to the heights of Lebanon. Udajemy się do wyżyn Libanu. We observe that noble cedar tree. Widzimy tam szlachetne drzewo cedrowe. The pride of its equals. Dumę tych, którzy są mu równi. It is an old wrestler with northern winds. Jest to stary wojownik Northern winds. z północnymi skrzydłami. Taki wiersz cały czas. Summer loves to smile on it. Lato kocha uśmiechać się do niego. Night glitters upon its feathery foliage. Noc błyszczy na jego pierzaste listowie, Covered with dewdrops. pokryte kroplami rosy. The birds nestle on its branches. Ptaki robią gniazda na jego gałęziach. And the weary traveler, tired shepherd, A znużony podróżnik i zmęczony pasterz rests under the shadow from midday heat or winds of storm. odpoczywa w cieniu przed południowym gorącem lub też wiatrami burzy. But all at once, Ale nagła this noble specimen is marked out to fall. ten szlachetny okaz jest wyznaczony, aby upadł. Doomed to succumb to the woodsman's stroke. Przeznaczony, aby poddać się uderzeniu. As we see the axe making the first gash on a gnarled trunk. Uderzeniu drwala, no zapomniałem o drwalu. Gdy widzimy, jak siekiera robi swoje pierwsze uderzenie. Of this aristocrat of the forest. Na pniu tego arystokraty lasu. And it comes down with a crash to the ground. A on z hukiem spada na ziemię. We cry out at the destruction of this proud pillar. My krzyczymy z powodu zniszczenia tego słupa In the temple of nature. w świątyni natury. But wait now. Ale zaczekajmy. Follow that gigantic trunk. Follow the gigantic trunk. Ale poczekajmy teraz. Pójdźmy za tym gigantycznym pniem. As the workmen of Hiram slide it down the mountainside. Jak za pracownikami z Hiramu, którzy schodzą po stokach. To be conveyed in rafts along the blue waters of the eastern Mediterranean. Aby przewieźć to po niebieskich wodach Morza Śródziemnego. And last of all, finally observe it. A na koniec zobaczmy to. Set in glorious magnificence. Umieszczone w wielkiej wspaniałości. As a polished beam in the temple of God. Jako wypolerowana belka w świątyni Boga. That cedar did stand as a stately prop in nature's sanctuary. To drzewo cedrowe stało jako podpora w świątyni natury. But the glory of the latter house was greater than the glory of the former. Ale chwała tego drugiego domu była większa niż chwała pierwszego. How many are like those cedars of old?
Ilu jest takich jak te stare cedry? God's axis of trial and testing Boskiej siekiery, prób i doświadczeń have stripped and bared them. Obcięły i obnażyły ich. We may see no present reason for dealing so dark. Być może nie dostrzegamy obecnie powodów dla postępowania tak ciemnego, So mysterious and painful. tak tajemniczego i bolesnego. But God has a majestic and noble end and object in view. Ale Bóg ma majestatyczny i wzniosły cel w polu swego widzenia. To set them as pillars in His kingdom, aby umieścić ich jako słupy w swoim królestwie, earthly or heavenly, niebiańskim bądź ziemskim, depending on the call. zależnie od powołania. Some even to be a crown of glory in the hand of the Lord, A niektórzy nawet będą koroną chwały and a royal diadem in the hand of our wonderful God. w ręku Pana i królewskim diademem w ręku wspaniałego Boga. Steel is iron plus fire. Stal to żelazo plus ogień. Soil is rock plus heat or glacial crushing. Gleba to skała plus gorąco albo łamanie się lodowca. Linen is flax plus the bath that cleans it. Płótno dolniane to len plus kąpiel, która go oczyszcza. Comb that separates it. Grzebień, który je rozdziela. The flail that pounds it. Cep, który go tłucze. Finally, the shuttle that weaves it. A następnie koło tkackie, które go tka. Human character must have a plus attached to it too. Ludzki charakter musi mieć te plusy przy sobie także. Generally, great characters are not produced by luxuries, but by suffering. Wielkie charaktery zwykle nie powstają w luksusach, ale w cierpieniu. There was once a mother who brought into her home, była pewnego razu matka, która przyprowadziła do swojego domu as a companion to her son, jako towarzysza zabaw dla swojego syna, a little crippled boy who was additionally a hunchback. Małego, ułomnego chłopca, który oprócz tego, że był kaleką, miał jeszcze gardł. She warned her little son to be very careful in his play, Ostrzegła swego małego synka, aby był bardzo uważny w czasie zabawy not to touch the sensitive part of his back, i nie dotykał tych czułych miejsc jego pleców, but to go right on playing with him as if he were an ordinary boy. ale żeby z nim się bawił, tak jak gdyby był on zwykłym chłopcem. One day she heard the boys as they were playing, Pewnego dnia usłyszała, jak chłopcy się bawili, and after a few minutes she heard her little son say quietly to his companion, a po kilku minutach usłyszała, jak jej syn mówi do swego małego towarzysza. "Do you know what you have on your back?" Czy ty wiesz, co ty masz na plecach? Well, the little hunchback child was embarrassed, Mały, garbaty chłopiec był zażenowany, zmieszany. and he hesitated a moment. Zawahał się przez chwilę. And the little son said softly to him, A mały synek powiedział łagodnie do niego: "It is the box where your wings are. to jest skrzynka, gdzie masz skrzydła. And someday God is going to cut it open, Pewnego dnia Bóg ją otworzy, and then you will fly away a wtedy odlecisz, to be an angel." aby być aniołem. Suffering a handicap in many cases Doznanie takiego kalectwa w wielu przypadkach is a wonderful fertilizer to the roots of character, jest wspaniałym nawozem dla korzeni charakteru, the great object of this life. wielkiego celu obecnego życia. It is the only thing we carry with us beyond the grave in the resurrection. Jest to jedyna rzecz, jaką przeniesiemy ze sobą poza zmartwychwstanie. One of the most comforting words of the Bible for the Christian, Jednymi z najbardziej pocieszającymi słowami Biblii dla chrześcijanina Romans 8:28. to Rzymian 8:28. And we know that all things work together for good to them that love God. My wiemy, że wszystkie rzeczy działają dla dobra tych, którzy miłują Boga. What a wide statement Paul makes. Jakie szerokie oświadczenie mamy tutaj Pawła. Sweeping declaration indeed. Rozległa deklaracja.
He doesn't say some things, On nie mówi niektóre rzeczy, or most things, ani większość or rzeczy, joyous things, but all things, czy też radosne rzeczy, ale wszystkie rzeczy. from the minutest to the most momentous, Od najmniejszych do tych najpoważniejszych. from the humblest event in daily providence Od najpokorniejszych wydarzeń w opatrzności Bożej to the great crises hours in grace. do wielkich godzin kryzysu w łasce. And all things work. I wszystkie rzeczy działają. They are working. One działają teraz. Not all things have worked or shall work, Nie wszystkie rzeczy działały kiedyś albo będą działać. but it is a present operation. Jest to operacja teraźniejsza. At this very moment, W tej właśnie chwili, when some voice may be saying, kiedy jakiś głos może mówić, Thy judgments are a great deep. Twoje sądy są wielką głębią. The holy angels watching the development of God's great plan Święci aniołowie, obserwujący postępowanie boskiego planu, are simultaneously exclaiming, jednocześnie wykrzykują: The Lord is righteous in all of His ways, Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich swoich drogach and holy in all of His works. i święty we wszystkich swoich czynach. Psalm 145:7. Psalm 145:7. And then also, all things work together. A także mówi, wszystkie rzeczy działają razem, wspólnie. A beautiful blending. Co za piękne połączenie. Many different colors in themselves Wiele różnych kolorów same w sobie. are raw and unsightly Są surowe i niemiłe dla oka. until blended into a harmonious pattern. Dopóki nie zostaną zlane w harmonijny wzór. This is the same in life. Tak samo jest w życiu. Many separate tones and notes of music, Wiele oddzielnych tonów i nut muzyki. even some discords and dissonances, Nawet pewne niezgodności i dysonanse are sometimes needed to make up a harmonious anthem. są niekiedy potrzebne, aby utworzyć harmonijny hymn. Many separate wheels and joints Wiele oddzielnych kół i połączeń, large and small, przegubów małych i dużych, are required to make up a piece of machinery. potrzeba, aby stworzyć jakieś urządzenie. Take a thread separately. Weźmy nić oddzielnie. Take a note separately. Weźmy nutkę oddzielnie. Or a wheel or a tooth of a wheel separately. Albo koło, albo zęba od koła oddzielnie. There may be neither use nor beauty discernible. W tym nie dostrzeżemy żadnego pożytku, żadnego piękna. But complete the web. Ale skończmy tę konstrukcję. Combine the notes. Połączmy nuty. Put together the separate parts of steel and iron. Złóżmy razem oddzielne części stali i żelaza. And you see how perfect and symmetrical is the result. A wtedy zobaczymy, jak doskonały i symetryczny jest efekt. And so you see we have a lesson for faith. A więc widzimy, iż mamy lekcję dla wiary. What I do thou knowest not now, To, co ja czynię, ty teraz nie wiesz, but thou shalt know hereafter. ale dowiesz się później. In 1,000 trials, W 1000 prób, it is not 500 of them that will work for the believer's good, to nie 500 z nich działa dla dobra wierzącego, but 999 of them, ale 999 z nich, and one beside. a oprócz tego jeszcze jedno. Faith is the only means whereby we can obtain blessings. Wiara to jedyny środek, przez który możemy osiągnąć błogosławieństwa. Trials are the food for faith. Próby są pokarmem dla wiary. Prayer cannot drop down answers from above, Modlitwa nie może zapewnić odpowiedzi z góry, except it is the earnest prayer of the one who believes. jeśli nie jest to żarliwa modlitwa tego, który wierzy. Faith is the telegraph wire linking earth to heaven, Wiara to telegraf łączący niebo z ziemią, on which God's messages of love fly so fast którym boskie przesłania miłości podróżują tak szybko, that before we call, He answers. że zanim my zawołamy, On odpowiada. And as we are yet speaking, He hears us. A gdy jeszcze mówimy, słyszy nas. God's providences work in mysterious and remarkable ways. Boska opatrzność działa w tajemniczy i znamienny sposób. A beautiful incident occurred about 100 years ago in England.
Piękny incydent miał miejsce około 100 lat temu w Anglii. It was at a wedding. Było to w czasie ślubu. A wealthy young man of high social position, Zamożny młody człowiek wysokiej pozycji społecznej, who had been blinded by an accident który oślepł w wypadku, when he was 10 years of age, gdy miał 10 lat, who had won university honors in spite of his handicap, który pomimo tej dolegliwości zdobył tytuły uniwersyteckie, had won a very beautiful bride, pozyskał także piękną oblubienicę, but he had never looked upon her face. ale nigdy nie widział jej twarzy. A little while before his marriage, Nieco przed jego ślubem he submitted to treatment by experts poddał się operacji przez ekspertów for his eyes, na oczy. and the climax of that came on his wedding day. A punktem kulminacyjnym kuracji był dzień jego ślubu. The day came and there were present Przyszedł ten dzień, oni tam byli obecni, generals and cabinet ministers, generałowie, ministrowie gabinetu rządowego, bishops and learned men and women. biskupi i uczeni, mężczyźni i kobiety. The bridegroom, dressed for the wedding, Oblubieniec ubrany na ślub, eyes shrouded in bandages, z oczami zawiązanymi przez bandaże, was driven to the church with his father, został przywieziony do kościoła z ojcem, where a famous oculist met them in the vestry. gdzie w miejscu, gdzie przebierają się księża, spotkał ich okulista. The beautiful bride entered the church on the arm of her father. Piękna oblubienica weszła do kościoła na ramieniu swego ojca. He was an admiral in full uniform. Ten ojciec był admirałem w pełnym umundurowaniu. The bride was so moved that she could hardly speak. Oblubienica była tak wzruszona, że prawie nie mogła mówić. Was her lover at last to see her beautiful face? Czy jej kochanek miał teraz zobaczyć w końcu jej twarz, which she only knew by the touch of his fingertips, którą znał jedynie z dotknięcia swoich palców. And as they neared the altar, the bride's eyes fell on a strange group. Gdy podeszli do ołtarza, oczy oblubienicy utkwiły na dziwnej grupie. The groom stood there with his father. Stał tam oblubieniec z ojcem. And before them stood the great doctor. A przed nimi stał wielki lekarz. In the act of cutting away the last bandage. Rozcinający ostatni bandaż. A beam of rose-colored light. Promień różowego światła. Fell across his face. Padł na jego twarz. But he didn't seem to notice that. Ale on wydawał się tego nie dostrzegać. Did he see anything? Czy on widział cokolwiek? Yes. Tak. Recovering in an instant his composure, odzyskując w jednej chwili swój spokój, opanowanie, and with dignity and joy never before seen in his face, z godnością i radością nigdy nie widzianą na jego twarzy, he went forward to meet his beautiful bride, podszedł, aby spotkać swoją piękną oblubienicę. And raptured in love and tenderness, uniesiony miłością i uczuciem, czułością. they looked into each other's eyes. Uniesieni, spojrzeli w sobie w oczy. And one would have thought that his eyes would never again wander from her face. Można byłoby pomyśleć, że jego oczy nigdy nie zejdą z jej twarzy. At last, she said. Ona powiedziała nareszcie. And at last he echoed. A on echem odpowiedział nareszcie. Solemnly and reverently bowing his head. Z powagą i ze czcią skłaniając swoją głowę. It was an unforgettable scene of dramatic power. Był to niezapomniany widok o dramatycznej sile. A moment of the greatest joy for him. Chwila wielkiej radości dla niego. To see his beautiful and beloved bride. By zobaczyć swoją piękną, miłowaną oblubienicę. And the solemn audience. I poważnych ludzi tam stojących. Gave way to its awe, dignity with great joy. Musimy zmienić. A publiczność, na publiczności pojawiła się bojaźń i godność i wielka radość. Dear brethren, drodzy bracia i siostry, this is a suggestion of what it very well must have been. Jest to pewna sugestia tego, jak musiało być. When the
little flock who had been walking through this world of trial and sorrow, kiedy malutkie stadko, które szło na tym świecie drogą smutku, finally saw the face of the Savior, w końcu zobaczyło twarz swego Zbawiciela. Amidst the rejoicing heavenly host, Wśród radujących się zastępów anielskich, in the presence of the great Father. w obecności wielkiego Ojca. So yes, there are masters of many kinds, as we have seen in this discourse. Tak więc, jak widzieliśmy w tym temacie, jest wielu różnych mistrzów. But one is our master, even Christ. Ale jeden jest nasz mistrz, Chrystus. He it is that can draw the good out of even the most fallen of men at times. On jest tym, który może wydobyć dobro nawet z najbardziej upadłego człowieka. He it is that is the Savior and the Redeemer of mankind. On jest Zbawicielem i Odkupicielem ludzkości. By the wondrous grace of God, His Father. Przez wspaniałą łaskę Boga, Jego Ojca. Thus we see the story and the beauty of this poem. W ten sposób widzimy historię i piękno tego wiersza. It is a gem indeed. Jest to prawdziwy klejnot. Let me read it to you once more. Pozwólcie, że jeszcze raz wam go przeczytam. It was battered and scarred, Było obite i podrapane. and the auctioneer thought it scarcely worth his while A prowadzący aukcję sądził, iż nie warte jest jego zachodu. to waste much time on the old violin, By tracić dużo czasu, zbyt wiele czasu na te stare skrzypce. but he held it up with a smile. Ale podniósł je do góry z uśmiechem. What am I bid, good folks, he cried. Ile dacie, dobrzy ludzie? Zawołał. Who will start bidding for me? Kto rozpocznie ofertę? $1? $1? Dolar? Dolar? Now two? Only two? Teraz 2? Tylko 2? $2? Who'll make it three? $2. Kto da 3? $3 once? $3 po raz pierwszy? $3 twice? $3 po raz drugi. Going for three? Pójdzie za 3. But no. Ale nie. From the room far back, a gray-haired man Z tyłu pokoju człowiek o siwych włosach came forward and picked up the bow. podszedł i chwycił za smyczek. And wiping the dust from the old violin Ścierając kurz ze starych skrzypiec and tightening up all of its strings, i napinając wszystkie jego struny, he played a melody pure and sweet, zagrał melodię czystą i słodką, as sweet as an angel sings. tak słodką jak śpiew aniołów. The music ceased, Muzyka ustała, and the auctioneer, with a voice that was quiet and low, a prowadzący aukcję głosem, który był cichy i niski, said, "What am I bid for the old violin?" powiedział, ile dacie za te stare skrzypce? And he held it up with the bow. I podniósł je razem ze smyczkiem. $1,000, who'll make it two? $1000, kto da 2? 2,000, who'll make it three? 2000, kto da 3? 3,000 once, 3,000 twice, 3000 po raz pierwszy, 3000 po raz drugi. and going and gone, said he. Idzie i już poszło, powiedział. The people cheered, but some of them cried. Ludzie się cieszyli, ale niektórzy wołali. We do not quite understand what changed its worth. My nie całkiem rozumiemy, co zmieniło ich wartość. The man replied, the touch of the master's hand. Człowiek odpowiedział, dotknięcie ręki Mistrza. And many a man with life out of tune, Wielu ludzi z życiem rozchwianym, and battered and torn with sin, poobijani i rozdarci przez grzech, is auctioned cheap to a thoughtless crowd, są tanio sprzedawani na akcji bezmyślnemu tłumowi. much like the old violin. Tak jak te stare skrzypce. A mess of pottage, a glass of wine, Miska soczewicy, szklanka wina. a game, and he travels on. Mała gra i podróżuje dalej. He's going once, he's going twice. Idzie raz, jest sprzedawany po raz drugi. He's going and almost gone, Jest sprzedawany i prawie już sprzedany. but the master comes, Ale przychodzi mistrz, and the foolish crowd can never quite understand a głupi tłum nigdy nie potrafi zrozumieć the worth of the soul wartości duszy and the change that is wrought i zmiany, jaka zachodzi by the touch of the master's hand. pod wpływem dotyku ręki mistrza. This is poem number 300 in our English poem book. Jest to wiersz o numerze 300 w naszym angielskim tomiku wierszy. May the Lord bless us all. Niech Bóg nas wszystkich błogosławi.